Dzień dobry. Na Wasze prośby przedstawiam Wam włoski lekki krążownik premium 9 poziomu. Jest to krążownik, nazywa się Ferrante Gonzaga. Jest to hipotetyczny projekt lekkiego krążownika uzbrojonego w zaawansowane systemy artyleryjskie, które były opracowane we Włoszech pod koniec lat 30. XX wieku. Działa uniwersalny, kaliber 135 mm. Były również montowane na pancernikach klasy Andredoria i krążownikach klasy Capitani Romani, podczas gdy działa przeciwlotnicze kaliber 65 mm, pozostały prototypami. No i tutaj kadłub oraz cała architektura okrętu są podobne do krążowników typu Duca degli Abruzzi. No ale przejdźmy od razu do rozmieszczenia pancerza. Pancerz, słuchajcie, nie jest znowu taki gruby, bo my tutaj mamy rozmieszczenie pancerza od 6, zobaczcie, do 130 mm. Tak on tutaj wygląda. No i od razu poszczególne sekcje. Rufa i dziób. Jest tutaj grubość pancerz dolny 30 mm, 16 dziób pas pancerny 30 i do góry mamy 16 mm. Jeżeli chodzi o ochronę przeciwtorpedową, to mamy tutaj niespełna 30 mm. Nadbudówki, wiadomo, 13 mm. Mamy tutaj, słuchajcie, pancerz części technicznych. Zobaczcie, tutaj jest grubość 16 i do góry mamy pokład 16. Zobaczcie, jeżeli chodzi o cytadelę, to my mamy, zobaczcie, poszycie 16, grubość pancerza, pancerz pancerny 100, pokład mamy 40, no i jest tutaj ta barbeta, zobaczcie, barbeta 100 mm, 6 mm i 30 mm. Teraz przejdźmy do żywotności tego krążownika, lekkiego krążownika włoskiego. Żywotność jest 34 100, ochrona przeciwtorpedowa, ograniczenie uszkodzeń 16%. Artyleria jest tutaj, są zamontowane 4 wieże z 3 działami na dziobie oraz na rufie, zobaczcie. I słuchajcie, i tutaj mamy 135 mm, czas przeładowania 8,5 sekundy, czas obrotu o 180 stopni 9,5 sekundy. Rozrzut maksymalny 125 metrów i zasięg ognia jest tylko 13,4. Okręt posiada, moi drodzy, pociski typu OB oraz PPO. No i tutaj OB-ki zadają, czyli odłamkowo burzące zadają 1950 uszkodzenia, prawdopodobieństwo podpalenia celu to 9% i zdolność penetracji grubości pancerza 23 mm i prędkość wylotowa tutaj pocisków odłamkowo burzących i PPO jest taka sama, wynosi 875 metrów na sekundę. PPO zadaje maksymalne obrażenia 3050 i zdolność penetracji do grubości pancerza 38 mm. I teraz przejdziemy sobie do wyrzutni torpedowych. Okręt posiada wyrzutnie torpedowe umieszczone na prawej i na lewej burcie. Mamy tutaj 3 torpedy w wyrzutni, no i wyrzutnie torpedowe kaliber 533 mm, czas obrotu 180 stopni 7,2 sekundy, czas przeładowania wyrzutni torpedowych 120 sekund, maksymalny zasięg 10 km, uszkodzenia maksymalne 20 433, prędkość torped 72 węzły i wykrywalne torpedy są już o odległości 1700 metrów. Bomby głębinowe okręt posiada oczywiście na swoim wyposażeniu. No i tutaj bomby głębinowe mamy, moi drodzy, które zadają uszkodzenia 3200, liczba ładunków 2, bomby w ładunku 6 i czas przeładowania 40 sekund. No i artyleria tutaj przeciwlotnicza. Zobaczcie, artyleria przeciwlotnicza. Jest tutaj troszeczkę tych dział. Mamy 2 stanowiska z jednym działem 20 mm. To są takie działa. Do tego mamy 2 stanowiska z podwójnymi działami 20 mm. Do tego mamy 4 stanowiska z podwójnymi działami 47 mm.
Mamy działa przeciwlotnicze, 12 stanowisk z 2 działami. To są takie te już, słuchajcie. A dokładnie to są te 65 mm. Takich mamy 12 stanowisk. No i działa mamy tutaj 4x3. Te potężne działa artylerii głównej. No i słuchajcie, mamy tutaj uszkodzenia stałe 265, uszkodzenia od pocisków, uszkodzenia od eksplozji pocisków 1540, wsparcie w sektorze priorytetowym 50%, zasięg maksymalny jest 5,2 km. No i teraz więcej takich tutaj informacji. Uszkodzenia oddziałów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, który wynosi niespełna 2 km, to jest tutaj tylko i wyłącznie 25 i prawdopodobieństwo trafienia 85%. Średni zasięg wynosi tutaj 3 km 700 metrów, prawdopodobieństwo trafienia jest 90% i tutaj uszkodzenia są, moi drodzy, 347 i uszkodzenia oddziału dalekiego zasięgu 39, prawdopodobieństwo trafienia 90% i zasięg maksymalny 5,2 km. Tak jest, 5,2 km. Przepraszam za przejęzyczenie się. No i teraz przejdziemy od razu tutaj do manewrowości okrętu. Okręt płynie z prędkością 35 węzłów. Prędkość jest dość taka, nie powiem, że PS, ale może być. Promień skrętu jest 600 metrów, czas przestawienia steru 8,9 sekundy. No i teraz kamuflaż bez zamontowania czegokolwiek na tym okręcie, bez kapitana oraz wyposażenia wynosi 11 km. I tutaj mamy odległość, z jakiej okręt może być wykryty przez okręty przeciwnika. To wykrywalność po wystrzale z baterii głównej 13,4, wykrywalność w dymie po wystrzeleniu z głównych dział 5 km i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem 13 km. Do tego mamy wykrywalność z różnych poziomów zanurzenia, odległość, z jakiej okręt może zostać wykryty przez całkowicie zanurzony okręt podwodny, to na peryskopowej 6,4. No i tutaj mamy zasięg wykrywalności z powietrza i wykrywalność po wystrzale jest 9,1, wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem 9,4. No i teraz słuchajcie, przejdźmy do uzbrojenia, do zrobienia kapitana. Mam tylko 19 punktów, więc myślę zrobić tutaj, właściwie wydaje mi się, że dobrze było zacząć tak i tak. No i pozostaje to niewiele, bo na pewno tutaj pociski PPO i PO ciężkie musiały być zamontowane. No, nadzorca. Bagdamy, no to musielibyśmy dać tak i tak, ogólnie rzecz biorąc. I w tym oto momencie nasz tutaj kamuflaż już schodzi. Mamy teraz 9, a było 11. Zobaczcie. Jest pokazane, opanujemy tutaj. Przejdziemy teraz do wyposażenia tego okrętu. Będziemy montowali to, co twórcy gry preferują, a mianowicie modyfikacja głównego uzbrojenia 1. Następnie ochrona maszynowni. Następnie modyfikacja systemów celowniczych 1. Zamontujemy modyfikację pierwszego napędu. Zamontujemy tutaj kamuflaż. Mamy w chwili obecnej 9, a zbijemy do 8,9. No i tutaj mamy modyfikacja trzeciej głównej baterii. Czas przeładowania głównej baterii minus 12, szybkość obrotu wież minus 13%. No i tak to wygląda. Mamy oczywiście wysokoprężną wytwornicę dymu. Okręt pozostaje niewykryty przy pełnej prędkości.
przez cały czas działania sprzętu eksploatacyjnego. Promień działania jest tutaj 0,51 km, czas działania sprzętu eksploatacyjnego 44 sekundy, czas rozproszenia zasłony dymnej 10 sekund i czas przeładowania 160 sekund i liczebność mamy do takiego sprzętu eksploatacyjnego 4. No i mamy jeszcze doładowanie silnika, aż 6 takich tutaj doładowań. Prędkość maksymalna wzrasta nam plus 20%. No i słuchajcie, grupa naprawcza ratunkowa. Tutaj, moi drodzy, gasi pożary, wiadomo. I mamy grupę naprawczą i tutaj PW powraca nam na sekundę plus 190. No i ogólnie to by było tyle wiadomości na temat tego okrętu. Jeżeli chcecie jeszcze cokolwiek się dowiedzieć na temat okrętów testowych, a już Wam pokazuję okręty testowe, jakie tutaj są. Okręty testowe w tej chwili jeszcze mamy takie. Ostatnio na moim kanale był ten oto okręt. Zobaczcie, jakie tutaj są okręty. Na który macie okręt ochotę, dajcie znać. Zrobimy materiał, poglądacie, ocenicie, czy te okręty nadają się do jakiegokolwiek pływania. Także dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia.